Dzień dobry, witam wszystkich. Tym razem z peronu trzeciego dworca Szczecin Główny. Bilecik już zakupiony, pociąg powinien być za jakieś 15 minut, więc nie pozostaje mi nic innego, jak w skrócie opisać dzisiejszą trasę. Dzisiaj Polregio dotrzemy do Chojny, skąd udamy się w kierunku południowym w stronę Gotkowa, żeby sprawdzić, czy ta droga jest przejezdna i jakie panują na niej warunki. Przede wszystkim pod kątem rowerzystów oczywiście. A dlaczego z Chojny, a nie z Gotkowa? Ponieważ w Gotkowie ten peron jest taki bardziej gruntowy. No nie każdemu może przypaść do gustu, zwłaszcza z sakwami czy cięższym rowerem. W wyskakiwaniu na dość niskie klepisko zawsze towarzyszy pewnego rodzaju dyskomfort. 2 razy tam wysiadałem i to chyba 2 razy ze składu starego typu. No i było tak sobie średnio, bym powiedział. A przez Gotków przebiega R20, czyli trasa po Jezierzy Zachodnich. I patrząc na mapę, to najwygodniejsza stacja, żeby podjechać do R20. Natomiast, jak już wspomniałem, raczej dopiero pokażę, peron wygląda jak wygląda, a w Chojnie jest elegancko wyremontowana stacja i zobaczymy, ile to czasu zajmie, ile to jest kilometrów i jak wygląda droga z Chojny do Gotkowa. To by była pierwsza część trasy, to najkrótsza. W Gotkowie wskoczymy już na R20, którą pojedziemy w kierunku zachodnim do Siekierek, na słynny już most pieszo-rowerowy, most europejski. I to będzie druga, nieco dłuższa część dzisiejszej wyprawy. Natomiast część trzecia to już będzie od Ranysa. To będzie ta najdłuższa część, którą przejedziemy sobie z Siekierek do Szczecina. Gotowi? Siedzicie wygodnie? No to zapraszam na wycieczkę. Zaczniemy od wydostania się z Chojny. Nie jest to szczególnie skomplikowana sprawa, a pomóc może Wam w tym ślad GPS, który wrzuciłem na komód, a link do niego możecie znaleźć w opisie filmu. Ogólnie rzecz biorąc, kierujemy się za znakami drogi krajowej 31 w stronę Kostrzyna, a na wylotówce mamy do dyspozycji ciąg pieszo-rowerowy, który za ostatnimi zabudowaniami doprowadza nas do ulicy Dojazdowej, w którą skręcamy w stronę lotniska. Historia lotniska w Chojnie sięga czasów II wojny światowej, kiedy to było strategiczną bazą lotniczą. Po wojnie obiekt przejęły wojska radzieckie, które przez wiele lat korzystały z niego jako z jednej z najważniejszych baz w regionie. W latach 90. po wycofaniu wojsk lotnisko przestało pełnić swoją pierwotną funkcję i zaczęło popadać w zapomnienie. Teren lotniska bywa wykorzystywany do organizacji różnych imprez i choć czasy świetności ma już za sobą, to przejazd rowerem przez pas startowy nadal ma coś w sobie z, jakby to powiedzieć, niepowtarzalnego klimatu. Za lotniskiem czeka miła niespodzianka. Zamiast polnych wybojów czy asfaltu dziurawego jak przysłowiowy ser szwajcarski, wskakujemy na nowiutką, równiutką nawierzchnię i gdyby nie fakt, że warunki atmosferyczne powodują, że widoczność krajobrazu jest delikatnie mówiąc ograniczona, a i temperatura nie nastraja zbyt optymistycznie, to można by powiedzieć, że jedzie się całkiem dobrze. Po około 3 km od lotniska równy asfalt się kończy i to znak, że dojechaliśmy do Gotkowa. To znaczy, gdyby nie mgła, to pewnie trochę wcześniej byłoby widać, że dojeżdżamy do Gotkowa. Ale w takich warunkach, no to jednak dziury w drodze okazują się być najlepszym kompasem. A tak bardziej serio, to właściwie stąd jest już prosta droga do Przyjezierza nad jeziorem Morzycko. Ja jednak skręcę na wschód, żeby Wam pokazać, jak wygląda stacja w Gotkowie i jej umiejscowienie względem trasy rowerowej R20. Gotków osiedle, bo taka jest kompletna nazwa tej osady, to miejsce, które kiedyś tętniło życiem jako ważny punkt na mapie kolejowej regionu. Stacja kolejowa pełniła rolę węzła, gdzie krzyżowały się lokalne linie, w tym linia kolejowa o numerze 411, która łączyła Chojnę z Trzcińskiem-Zdrojem i dalej w stronę Zielonej Góry. Niestety, wraz z upadkiem niektórych połączeń pasażerskich w latach 90. i stopniowym demontażem torów, stacja straciła swoje znaczenie.
Dziś budynek dworca tylko trochę przypomina o dawnych czasach, ale mocno widać na nim piętno czasu i brak gospodarza. Można powiedzieć, że nieczynna linia kolejowa zyskała drugie życie, właśnie jako część trasy rowerowej R20 po Jezierze Zachodnich. Stary nasyp kolejowy został wykorzystany jako podbudowa dla asfaltowej nawierzchni. Dlatego też najazdy tutaj nie są strome, natomiast zjazdy są bardzo długie. W kierunku wschodnim rowerowym asfaltem bez przerw możemy dotrzeć do Góralic ze Szczecińskiem Zdrojem. Nas dzisiaj interesuje kierunek zachodni, czyli 22 km do mostu pieszo-rowerowego w Siekierkach, gdzie już w Niemczech będziemy mogli wjechać na niemiecką rowerostradę Odra-Nysa. Niestety nie ma żadnego pociągu pod ręką, żeby unaocznić dokładniej w czym problem, ale ogólnie podsumowując w dużym skrócie, jeżeli chcecie wysiadać, zwłaszcza z większymi sakwami na płasko, to z Chojny droga jest całkiem dobra, no ale musicie te 10 km dorzucić. Jeżeli Gotków was satysfakcjonuje, no to macie tę dyszkę zaoszczędzoną. Jeszcze tylko mały przystanek przy Wiatce, pół kilometra za stacją, bo to chyba jednak lepsze miejsce na mały posiłek i chyba według wszelkich znaków, ale nie na niebie i ziemi, tylko tych numerycznych, troszeczkę musimy podkręcić tempo, bo zaraz minie godzinka od wysiadki w Chojnie, a na liczniku niewiele ponad 10 km. Dodatkowo trochę wbrew prognozom meteorologicznym temperatura uparcie trzyma się w okolicach, jakby to powiedzieć, ujemnego zera. Na szczęście nie wieje, ale wilgotność jest przepotworna, co powoduje, że nie można za bardzo w jednym miejscu, jakby to powiedzieć, podelektować się widokami, bo chłód szybciutko atakuje ciało. A swoją drogą, jak to mówią koneserzy takich klimatów, chyba trochę się przejaśnia, więc i może rzeczywiście będą dzisiaj jakieś widoki, ale na razie do tego rozstąpienia chmur z prognoz, no to raczej daleko jeszcze jest. No ale sama droga jest wprost wyborna. 5 km od Wiatki do wsi przy jezierze, narzucając takie rozgrzewające tempo, można pokonać jakieś niewiele, około ponad 10 minut. Przy jezierzu, jeżeli chcemy rzucić okiem na jezioro Moszycko, albo na przykład też troszkę poplażować, ale to raczej inną porą roku, to musimy wykonać właśnie taką zawrotkę i dołożyć pół kilometra do jazdu. Przelotowość R20 nie zgrywa się tu z parcelacją działek nad jeziorem i nad linię brzegową w inny sposób niestety się nie dostaniemy. Morzycko, choć na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie do wielu jezior zachodnich po jezierze, jest 9. pod względem głębokości w Polsce i występuje tutaj zjawisko kryptodepresji, czyli dno jeziora, które ma tutaj maksymalną głębokość około 60 metrów, znajduje się już pod poziomem morza. No ale na bok ciekawostki. Jeszcze sporo trasy przed nami, a tu co i róż zdarzają się różne rozpraszacze uwagi. Oto parę metrów po powrocie na R20 można trafić na zagrodę takich oto zwierzątek zwanych Danielami. No, nie sposób nie przystanąć na chwilę. Co mamy dalej po drodze? Budynek dawnego dworca Moryń przy jezierze, który jest niezagospodarowany, ale podobno właściciele planują uruchomić w nim działalność związaną ze szlakiem rowerowym. Ale jest to totalna plotka, więc nie cytujcie mnie nigdzie. Natomiast bardzo zagospodarowanym miejscem, chyba już można powiedzieć, że wręcz legendarnym, jest następny dworzec na tej trasie, czyli stacja w Klempiczu. Jest to chyba jedno z niewielu tego typu miejsc w Polsce. Zresztą zerknijcie sami, a ja przez chwilę odpocznę od gadania.
Teraz pora roku, a właściwie aura nie nastraja do dłuższego popasu, więc odnotowuję w swoim kajeciku kolejne miejsce do odwiedzenia wiosną lub latem i lecimy dalej w stronę Siekierek. Kilometr za Klępiczem krajobraz zaczyna się zmieniać. Z typowo rolniczego, otwartego terenu wjeżdżamy w strefę leśną, która od razu dodaje trasie uroku. Droga delikatnie cały czas opada w kierunku Odry, a my wjeżdżamy na obszar Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Trasa wiedzie tutaj dolinką, która zaczyna się przy stawach hodowlanych przy siedlisku o wdzięcznej nazwie Ostnice nad Kruszarnią, a kończy się już w Siekierkach. Jest tu kilka miejsc wartych dokładniejszej eksploracji, ale aura, czas i okoliczności nie są dzisiaj sprzyjające. Temperatura wciąż oscyluje w okolicach zera, a ryzyko, że nawierzchnia zacznie przymarzać, skutecznie zniechęca do zatrzymywania się na dłużej. Przed nami jeszcze długa trasa do Szczecina, więc może innym razem, bo to miejsce zdecydowanie zasługuje na powrót w lepszych warunkach. Most europejski w Siekierkach to miejsce, które łączy nie tylko dwa brzegi Odry, ale też dwie historie, polską i niemiecką. Zbudowany w 1892 roku jako część linii kolejowej łączącej Berlin z Pomorzem Zachodnim, służył przez dziesięciolecia aż do II wojny światowej. Po wojnie, kiedy Odra stała się rzeką graniczną, most został zamknięty i stopniowo popadał w ruinę. W 2021 roku miejsce to zyskało nowe życie dzięki rewitalizacji i przekształceniu w pieszo-rowerowy most europejski. Projekt, będący częścią większych działań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej, połączył Siekierki z Rudnic. Most stał się ważnym elementem międzynarodowych tras rowerowych. Tutaj trasa po Jezierzy Zachodnich R20 łączy się z niemiecką D12, czyli trasą Odra-Nysa i całym rozbudowanym systemem tras rowerowych naszych sąsiadów. Okolica mostu to także prawdziwa oaza przyrody. Odra w tym miejscu płynie spokojnie, otoczona rozległymi łąkami i zadrzewieniami. Dolina Odry to siedlisko wielu gatunków ptaków, takich jak bieliki, czaple siwe czy kormorany, które można obserwować z platform widokowych rozmieszczonych na moście. Można obserwować, ale raczej nie dzisiaj. Widoczność jest taka, że stwierdzenie przejaśnia się to prawdziwy przejaw czarnego humoru, a do tego metalowa nawierzchnia typu kratka jest tak oblodzona, że gdy chciałem zaparkować rower na stopkę i nieco go przechyliłem, to zaczął po prostu odjeżdżać w bok. Tak więc to kolejne miejsce, do którego na pewno wrócimy. Może na przykład przy okazji przejazdu całą Odrą-Nysą. No i jesteśmy już za granicą. Charakter trasy zdecydowanie się zmienia. Natomiast optymistycznych prognoz wciąż niewiele znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości i pomału zaczynam powątpiewać, czy nawet uparcie zmierzając na północ cokolwiek się poprawi. Nie wdrapywałem się na platformy widokowe na moście europejskim, gdyż cała konstrukcja była na pograniczu totalnej wilgotności i oblodzenia, więc wolałem nie sprawdzać, jak bardzo są bolesne upadki na metalowych kratkach. Skręcając na północ, zamieniłem delikatny wiatr boczny na zdecydowanie taki, który wieje w plecy, więc warunki, poza widocznością i temperaturą, określiłbym na umiarkowanie optymistyczne. Wiatr w plecy pozwala nabrać trochę szybkości, próbuję podkręcać tempo tak powyżej 20 km na godzinę, ale dopiero rzut oka na mapę uświadamia mi, że tak właściwie to potężnym łukiem zmieniam kierunek z północnego na zachodni, więc z wożeniem się na wietrze muszę jeszcze trochę poczekać, aż
dojadę do Neuglizyn. No i 40 km za mną, ale jedzie się teraz już zdecydowanie szybciej. Nawet chyba mogę powiedzieć, że da radę trochę się rozgrzać. W tych warunkach zbyt długie przerwy skutkują raptownym stygnięciem i dłuższa pauza na moście Siekierkowskim była właśnie o tę chwilkę, dwie zbyt długa. Odcinek do Neuglizyn jest chyba najbardziej monotonnym fragmentem dolnego biegu Odry. Oczywiście z korony wału, gdzie częściowo jest poprowadzony asfalt, można by teoretycznie popodziwiać prawy brzeg i dolną część rozlewiska Kostrzyneckiego. Można by, gdyby nie dzisiejsze warunki. Ale z drugiej strony jest tak pusto i tak cicho w tej mgle, że powiem szczerze, wtedy, gdy zimno nie dokucza w stopy, robi się całkiem urokliwie. Za Hohenwützen droga staje się zdecydowanie bardziej urozmaicona, a ja zaczynam kombinować, jakby tu urwać z trasy kilka kilometrów. Pierwotnie miałem plan ściśle się trzymać od Ranysa, a nawet zjechać w stolpę pod wieżę. Ale jak tak zerkam na zegarek, na kilometry i na mgłę, to kusi mnie, żeby ściąć łuk Odry koło Bielinka, starej żwirowni i lecieć od razu na Sztyckow. W okolicach 50 km myśl ta staje się takim swoistym idee fix w miniaturze, dzięki czemu nie zsiadam z siodełka jeszcze przez następne 10 km i na rozdrożu przy wieży widokowej mam mocne poczucie, że jestem już prawie pod Szwed. A jak pod Szwed, to prawie jak pod domem. A tak nieco poważniej, te okolice połowy dystansu pozwalają mi porzucić koncept jakiegoś wcześniejszego powrotu pociągiem np. z Gryfina, bo obserwując od rana temperaturę, miałem w głowie rozmaite plany B, czy też inne opcje wycofu. Gwałtowna zmiana azymutu przed Sztyckow boleśnie przypomina o tym, że przy tych temperaturach nawet niewielki wiatr przy jeździe pod wiatr potrafi być dokuczliwy. Na szczęście wielkie S na mapie nie jest wielokilometrowe i po 4-5 minutach mój wehikuł znowu ustawia się z wiatrem. Jedziemy cały czas przez tereny Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, a właściwie Nationalpark Unteres-Odertal, czyli niemieckiej części obszaru chronionego. Jest to jeden z nielicznych parków narodowych w Europie obejmujących tereny zalewowe, co czyni go prawdziwie ciekawym przyrodniczo w skali kontynentu. Po II wojnie światowej Dolina Odry była przez wiele lat mniej dostępna, co właśnie paradoksalnie pozwoliło na zachowanie naturalnego i unikatowego charakteru tych terenów. W latach 90. utworzono tu Park Narodowy, który stał się jednym z pierwszych tego typu obszarów chronionych w Niemczech w obrębie terenów zalewowych. Dziś są symbolem harmonii między działalnością człowieka a ochroną przyrody. Prowadzone są tu nie tylko działania konserwatorskie, ale też liczne badania naukowe i programy edukacyjne. Nationalpark Unteres-Odertal wyróżnia przede wszystkim jego różnorodność biologiczna. Występuje tu około 160 gatunków ptaków lęgowych, w tym niezwykle rzadkie gatunki takie jak orlik krzykliwy, rybitwa czarna czy żuraw. Dolina jest także ważnym miejscem odpoczynku dla tysięcy ptaków migrujących, które można podziwiać szczególnie wiosną i jesienią. Oprócz ptaków park zamieszkują liczne ssaki, płazy i owady, w tym motyle, które dodają koloru tutejszym łąkom latem. Nie można też pominąć samej Odry, która przepływa przez park z typowym dla niej spokojnym nurtem, tworząc malownicze starorzecza, bagna i kanały na przestrzeni o długości około 100 km aż do jeziora Dąbie w Szczecinie. To nieco zaskakujące, ale na 2 km przed Szwed naprawdę, a nie anegdotycznie, zaczyna się przejaśniać. Po drugiej stronie Odry, w rejonie Zatoni Dolnej, nawet tak jakby było widać jakieś refleksy słońca. Temperatura co prawda nie skacze jak szalona, zrobiło się raptem jakieś 2 stopnie na plusie, ale ogólnie od razu robi się nieco bardziej kolorowo. I to dosłownie.
Przed ostatnim mostkiem, tuż przed Szwed, trzeba podjąć decyzję. Czy jechać prosto omijając miasto, czy tak jak prowadzi szlak od Ranysa, bulwarem Szwed. Trasa na wprost jest oczywiście szybsza, ale ponieważ począwszy od mostu Siekierkowskiego chyba nie możemy narzekać na nadmiar urozmaiceń, to przejedźmy się bulwarami. Samo Szwed, jakby to dyplomatycznie ująć, raczej stanowi wyśmienity przykład, że pomysły ustrojów słusznie minionych, a w tym przypadku konkretnie enerdowskie pomysły na miasto, wyglądają tak jak wyglądają. Niemniej jednak sam bulwar jest całkiem porządnie zagospodarowany i stanowi całkiem pokaźną strefę rekreacyjną. Dlatego też jest to zdecydowanie wolniejsza opcja przejazdu w tym rejonie. Przy dobrej pogodzie jest tu sporo pieszych, więc w miesiącach powszechnie uznawanych za bardziej spacerowe, jeżeli nie potrzebujemy dokonywać zaopatrzenia albo nie chcemy podjechać do jakiejś gastronomii, to mówiąc kolokwialnie, nie ma się co pchać przez bulwary. A zupełnie inna sprawa, że po dziesiątkach kilometrów prostej drogi po nadrzecznych wałach wjazdowy labiryncik uliczek może być nieco zaskakujący. Wszędzie jednak są tabliczki kierunkowe z rowerkiem, a i ślad GPS, który wrzucam na komód, link w opisie do filmu, może Wam pomóc lepiej zorientować się w miejskim terenie. Przejaśnienie, jak widać, nie potrwało zbyt długo. Szkoda, bo miałem nadzieję, że popołudniowe słonko rozświetli trochę te grudniowe mroki. Dochodzi godzina 15, więc jeżeli chodzi o doświetlenie krajobrazu, to by było na dzisiaj tyle. Przy szpetnym porcie w Szwed jest zbyt ponuro, żeby go filmować. Wybija 80 km dzisiejszej trasy. Jest to zdecydowanie, jakby to powiedzieć, żeby trzymać się konwencji, najjaśniejszy akcent, jeżeli chodzi o bieżącą sytuację. 3 km za Gatow, tuż przy osadzie Tirofenbrücke, przejeżdżamy przez most na kanale tzw. Starej Odry, co oznacza, że najbliższe 3 km pokonamy z dala od rzeki lasem. Dla znudzonych monotonią nadrzecznych, długich, prostych zawsze jest to jakieś urozmaicenie. Dla mnie znak, że zaraz będzie przerwa na jakąś regenerację, gdyż na końcu tego leśnego odcinka tuż pod Friedrichsthal znajduje się gustowna wiatka, której umiejscowienie warto zapamiętać, gdyż jest to jedno z bardzo nielicznych miejsc nie przy rzece. Tak więc w razie wiatru, chłodu czy wilgoci zawsze lepiej jest zrobić sobie przerwę tutaj, a nie tuż przy Odrze, gdzie będziemy, jakby to powiedzieć, zdecydowanie szybciej stygnąć. Porcja suszonych daktyli spowodowała, że otoczenie przestało być ponure, a na nowo stało się klimatyczno intrygujące. Do Gard zostało już tylko 7 km, a nie aż, a coraz silniejszy wiatr w plecy już nie wyziębia, tylko pomaga w podkręceniu tempa na tym odcinku w okolicy 25 km na godzinę. Zastanawia mnie tylko odrobinę, czy wraz z zapadnięciem zmroku temperatura nie klapnie poniżej zera. Więc na chwilę powraca myśl o podjechaniu z Gryfina pociągiem, ale jak tak zerkam na termometr, to tak przy okazji, gdyby ktoś Was pytał, a po co termometr na rowerze? To wygląda na to, że tak jak w ciągu dnia brak słońca niespecjalnie coś nagrzewał, to teraz nie za bardzo jest jakiś potencjał do stygnięcia. Cały czas jakieś takie okolice 2 stopni Celsjusza pozwalają mi sądzić, że mam szansę dojechać przynajmniej do rejonów z komunikacją miejską, czyli do Kołbaskowa, bez jakichś większych przygód. W lesie pomiędzy Garz i Meszeni robi się już taka całkiem klimatyczna szarówka. Na 100 kilometrze trasy sprawdzam średnie tempo z całej trasy. Jest całkiem w porządku, nieco ponad 19 km na godzinę, więc jeżeli podjazd za Meszerin nie przeczołga mnie zbyt mocno, to mam szansę za jakieś 1,5 godziny być w domu. Mgła, rosa, czy jak to nazwać, to mokre, co kapie z gałęzi, nie nastraja zbytnio do odpoczynków, więc kalkuluję sobie to tak, że rozprostuję plecy w Rosówku przy otwieraniu bramki, a całą resztę jadę jednym ciągiem.
Zmrok teraz będzie już zapadał, że się tak wyrażę, z kilometra na kilometr, więc i warunki do filmowania stają się coraz gorsze. A owo kapanie tej sytuacji wcale nie poprawia. Jeżeli komuś dekoracje świąteczne na filmie kojarzą się tylko i wyłącznie z komediami romantycznymi, to chyba właśnie udało mi się uzyskać efekt dokładnie przeciwny. Mi, a raczej Tomę Sherin o tej porze, tak ładnie zagrało. Wygląda to mi co najmniej na jakiś psychologiczny dreszczowiec. Właściwie jest to jedyna słuszniejsza górka do podjechania na całej trasie, więc czysto teoretycznie powinno się ją dać wziąć na świeżo. Jednak te 105 km w nogach daje się we znaki. I 2 km dalej już wyraźnie ciemniej. Ostatnia wieś przed granicą, czyli Staffelde i mniej więcej ostatnia godzina kręcenia. Zmrok już zmienia kolory i zrobiło się zdecydowanie bardziej mokro. Przecieranie obiektywu działa na bardzo krótką metę, więc to jest chyba już to miejsce, w którym warto podsumować dzisiejszą trasę. Na pewno bardzo optymistycznie podszedłem do prognoz. Nie powiem zbyt optymistycznie, bo to by mogło świadczyć o tym, że nieco neguje sens dzisiejszej eskapady, a tak nie jest. Ponieważ oprócz pewnych drobnych niedogodności, tudzież elementów niepewności, z wiatrem jechało się bardzo dobrze. Mglista Dolina Odry ma niepowtarzalny klimat. Po drodze jest sporo rzeczy wartych objechania w ciepłych miesiącach, a i sama Odra Nysa, tak na przykład w całości, coraz bardziej mnie kusi. Jeżeli Wam się również podobało, jeżeli chcecie więcej długich wycieczek na kanale, zostawcie proszę łapkę w górę. Jeżeli trafiliście na ten film przypadkiem, a wahacie się czy subskrybować, nie obawiajcie się. Subskrypcje w przeciwieństwie do wielu innych rzeczy nie są limitowane, więc śmiało uderzajcie w przycisk. A ja bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału w całości i żegnam się już. Do następnego razu.